Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Moją pierwszą w tym roku propozycją na Halloween będzie czacha w nietypowym wydaniu. Zainspirowałam się tym truskawkowo-limonkowym lizakiem od Chupa Chups. Wyglądamy jak rodzeństwo. A po tutorialu będę miała dla Was konkurs, w którym możecie pojechać ze mną do parku rozrywki, więc koniecznie oglądajcie do końca. Zaczynam od ogarnięcia włosów. Spryskuję nasadę żelem w sprayu, tak żeby zrobiły się mokre. Biorę grzebień i zaczesuję je płasko do tyłu. Kiedy już są ładnie ulizane, podkolorowuję je trochę ciemnoróżową farbą w sprayu. Czas na twarz. Biorę delikatny podkład, który jest jaśniejszy od mojej skóry. Rozprowadzam go pędzelkiem, żeby wyrównać kolor i rozjaśnić cerę. Dzięki temu będę mieć dobrą bazę pod kolorową czachę. Przeciągam go też na uszy i szyję. Teraz czas zamaskować trochę kolor i kształt brwi. Biorę mocno kryjący korektor i nakładam go bezpośrednio na brwi, wciskając go między włoski. Wklepuję go palcem i dzięki temu uzyskuję największe krycie. Brwi nadal są widoczne, ale kolor nie będzie już się przebijał pod następną warstwą. Biorę białą kredkę do oczu i zarysowuję nią kształt czaszki. Ten krok jest bardzo potrzebny. Po pierwsze, białą kredkę najłatwiej jest zmazać, kiedy popełnimy błąd. Po drugie, biel stanowi świetną bazę dla intensywnych kolorów. No i po trzecie, produkty, które na nią nałożę, będą się lepiej i dłużej trzymały. Jak widzicie, użycie kredki jest więc sprawą kluczową. Zamalowuję cały kształt i rozcieram palcami, żeby wyrównać kolor. W tym kroku koniecznie trzeba się przyłożyć do kształtu czaszki, więc poprawiajcie go, dopóki nie będziecie zadowoleni z efektu. Najlepiej użyć do tego chusteczki do demakijażu lub mokrego patyczka kosmetycznego. Kiedy już jestem zadowolona z kształtu, biorę intensywnie różową kredkę i zarysowuję kształt oczodołów i nosa. Staram się, żeby przypominały trochę kształty z opakowania lizaków. Teraz kolorowanie. Biorę cień w kolorze magenty, duży puchaty pędzelek i zaczynam wypełniać przestrzeń na zewnątrz obrysów. Możecie do tego użyć też farbki do twarzy lub pomadki. Możecie go nakładać zarówno ruchami posuwistymi, jak i stemplować. Większy pędzelek da delikatniejsze krycie, a mniejszy mocniejszą plamę koloru. Jeszcze teraz mi się przypomniało, że zapomniałam zrobić linię mózgu, więc narysuję ją teraz, zanim zamaluję całe czoło na różowo. Używając mniejszego pędzelka, wypełniam dokładnie krawędzie czaszki. Mniejszy pędzelek daje większe nasycenie koloru, dzięki czemu przy okazji robię też cieniowanie. Znowu biorę różową kredkę i obrysowuję nią jeszcze raz krawędzie. Ciemnoróżową kredką zaczynam wypełniać nos. Oczywiście możecie też to zrobić cieniem, farbką lub pomadką. Powieki są zawsze narażone na szybsze ścieranie cieni, dlatego dodatkowo pokryję je bazą w jasnym odcieniu. Teraz biorę limonkowy cień i ten sam puchaty pędzelek i pokrywam nim powieki.
Zmieniam pędzelek na bardziej precyzyjny i dokładnie wypełniam cały obszar, dochodząc aż do krawędzi z różem. Dokładnie tak samo robię na dolnej powiece. Teraz nakładam go też na pustą część czoła. I staram się go przeciągnąć na linię włosów. Różową kredką jeszcze raz obrysowuję oczodół. I górną krawędź czaszki. Żeby zrobić zęby, rysuję kredką pionowe linie na górnej wardze. Staram się je robić w miarę równych odstępach. Teraz moczę cienki pędzelek w ciemnozielonym cieniu i próbuję naśladować żłobienia mózgu. Tym razem robię to zupełnie na czuja. Ostatnim elementem będzie dodanie cienia na zewnętrznych krawędziach. Robię to precyzyjnym pędzelkiem zamoczonym w bronzerze. Dzięki temu całość wyda się bardziej trójwymiarowa i jakby trochę odstająca od skóry. Na koniec dodam jeszcze trochę różowego sprayu na końcówki włosów, żeby ładniej grały z kolorem czaszki. No i gotowe! Teraz macie niecodzienne wydanie popularnej halloweenowej charakteryzacji. Słodka i straszna zarazem, a do tego bardzo łatwa do zrobienia. A teraz przejdźmy do halloweenowego konkursu. Chupa Chups organizuje konkurs, w którym możecie wygrać wyjazd ze mną i ze swoimi znajomymi na tak zwany weekend strachu do dużego parku rozrywki w Niemczech. Hello! Idealnie na Halloween. Jedyne co musicie zrobić to na Facebooka albo Instagrama wrzucić zdjęcie albo wideo, w którym pokazujecie halloweenowy klimat razem z Chupa Chups Czacha, czyli dokładnie tym lizakiem. Macie dużą dowolność w tym, co pokażecie, ale musi to być związane z Halloween, najlepiej, żeby było, wiecie, straszne, jakieś domy strachów i tak dalej. I oczywiście na zdjęciu musicie oznaczyć profil Chupa Chups i dodać ten hashtag. Te dwie rzeczy koniecznie muszą być spełnione, no i oczywiście wasz profil musi być publiczny, żeby można było zobaczyć te zdjęcia. Zgłoszenia możecie nadsyłać do 10 października, a już 27 października zwycięzcy pojadą ze mną do właśnie tego cudownego parku. Mam nadzieję, że taki tutorial inspirowany słodyczami się wam podobał, że wykorzystacie go na Halloween. Jeżeli tak, to koniecznie oznaczcie mnie na Instagramie, albo na Facebooku, albo na YouTubie, żebym widziała, kto odtworzył i jak. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa! A jeżeli jeszcze chcecie oglądać YouTube'a dalej, to koniecznie kliknijcie film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie kliknijcie tutaj i nadróbcie.